Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa na naszym cotygodniowym czwartkowym kolokwium fizycznym. Dzisiaj mamy wydarzenie specjalne organizowane przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego i jeszcze bardziej specjalne, ponieważ to nasze zgromadzenie dzisiaj tutaj rozpoczyna obchody roku Wilhelminy Iwanowskiej. Jest pierwszym z serii różnego rodzaju wydarzeń, które się pojawią, będą miały miejsce w roku bieżącym dla uczczenia tej osobistości. I to nasze wydarzenie dzisiaj to dyskusja panelowa na temat wspólnych początków, wspólnej drogi astronomii i fizyki, na początku w Wilnie, a później w Toruniu, dzięki czemu tutaj, w tym miejscu jesteśmy dzisiaj. Ja pozwolę sobie oddać mikrofon dla dyrektora Grabowskiego. Byłego dyrektora. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Od razu się wytłumaczę. Ja nie pamiętam, jak ja się zgodziłem tutaj, żeby koordynować to. W którymś momencie Piotr przyszedł i powiedział, że się kiedyś zgodziłem, a ja nie pamiętam tego w ogóle, także chyba zostałem wrobiony i dlatego jestem troszkę nerwowy, tak? Tutaj zdenerwowany głównie dlatego, że mamy tu super znakomitych gości, których ciężko przegadać. Ciężko im cokolwiek wymusić, no bo to nasi mentorzy, profesorowie, ale jakoś się będę starał, żebyśmy zmieścili się w godzinę. Zdradzę wam jedną rzecz. Słuchajcie, w piątek zrobiłem na szczęście taką mini próbę. Zaczęliśmy o 12, wyszliśmy o 16:30. Także wszystko, co będzie poniżej 4,5 godziny, to jest wartość dodana. Nie martwmy się. Proszę Państwa, Piotr już powiedział, dlaczego się tutaj spotykamy, bo okazją do tego spotkania jest rok w Toruniu, co prawda, ogłoszony rok Wilhelminy Iwanowskiej, znakomitej astronomki, jedna z najważniejszych postaci chyba polskiej astronomii, która jest współtwórczynią Toruńskiego Ośrodka Astronomicznego, współzałożycielka Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. I to jest jedna z okazji, znaczy 120, ponieważ ten rok jest rokiem Wilhelminy Iwanowskiej, dlatego że obchodzimy we wrześniu będzie 120. rocznica urodzin. Pamiętajmy, że ten rok to jest jeszcze 80-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, więc to wszystko ładnie nam się wiąże. Proszę Państwa, powiedziałem, że mamy znakomitych gości, trudnych do opanowania, tak, dla mnie. Gości, których jeszcze mamy to szczęście, że oni uczestniczyli w procesie budowy, tworzenia, rozwoju astronomii i fizyki, bo tu o fizykach też będziemy mówili, w Toruniu, którzy zetknęli się i współpracowali z profesor Iwanowską. Pozwolicie, że krótko ich przedstawię. Zacznę od dr Cecylii Iwaniszewskiej, która była studentką Wilhelminy Iwanowskiej. Rozpoczęła studia zaraz na początku, kiedy UMK powstało w 1945 roku. Co prawda zaczęła studiować matematykę. Na szczęście dla nas zakończyła jako astronom. W 1950 roku uzyskała jako chyba pierwsza absolwentka na UMK, była pierwszą absolwentką astronomii. W 1959 roku doktorat, też pod kierunkiem Wilhelminy Iwanowskiej. Później pracowała i naukowo, jako wykładowca akademicki. Była chyba zastępcą dyrektora Instytutu Astronomii przez pewien czas, albo jakieś tam działki. Dla nas to, proszę Państwa, skarbnica wiedzy historycznej. Ja tylko jeszcze raz podkreślę, nasz panel jest panelem historycznym, nie naukowym. Będzie tu nauka się gdzieś przewijać, jest historyczny. Profesor Andrzej Kus tutaj. Słuchajcie, ja poprosiłem każdego z nich, mówię, króciutka notatka, 3-4 zdania. No, Andrzej mi przysłał, przyznaj się, 3 strony mi przysłał o sobie. Powiem tylko tyle. Urodził się w 1944 roku, wtedy, kiedy pani Cecylia zaczęła studiować fizykę, także to już jest jakby kolejne pokolenie.
Magistra astronomii w 1967 roku, to tylko mówię dlatego, że ja wtedy się urodziłem akurat, tak? Doktorat w 1975 roku po powrocie z Cambridge i później są te 3 strony o jego działalności naukowej, administracyjnej. Ja to podsumuję, ogromny dorobek naukowy. Jeden z budowniczych naszego 32-metrowego radioteleskopu w Piwnicach kierował przez wiele lat Centrum Radioastronomii na UMK. Andrzej, pozwolisz, że resztę pominę, tak? Tak, dziękuję bardzo. Andrzej Strobel, nasz kolejny panelista, też astronomię na UMK kończył troszkę wcześniej. Od Andrzeja tutaj drugiego w 1965 roku. Od tego czasu pracował na astronomii, w Instytucie Astronomii. Ogromny znowu dorobek naukowy i jako że panel historyczny, oprócz działalności naukowej jest pasjonatem historii, fizyki i historii astronomii, a teraz doczytałem, a nie wiedziałem nawet, że tutaj jest pasjonatem zegarów słonecznych, ale to zobaczymy, jakoś nie widziałem żadnego zbudowanego ostatnio. No i temat mamy tutaj, proszę Państwa, wspólne drogi fizyków, astronomów w Wilnie i w Toruniu. Ja tu jestem tylko jako koordynator, ale musimy mieć fizyka, żeby o tym mówić, o tych wspólnych drogach. No i znowu mamy tutaj postać niebanalną. Wszyscy znamy profesora Szudego. Tak, to jest profesor Szudy, pokażę palcem, tak. Skarbnica wiedzy tutaj o fizyce, ale nie tylko o fizyce, o uniwersytecie i o astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, ale także wcześniej, bo tutaj będziemy sięgali do Wilna. Tylko powiem, że studia dla zasady ukończył w 1962 roku, w 1968 doktorat pod kierownictwem profesora, czy kierunkiem profesora Aleksandra Jabłońskiego. Znowu świetny naukowiec o ogromnym dorobku naukowym. Przez wiele lat kierował Instytutem Fizyki, kierował Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. To było ten wstęp i teraz zaczynamy. Proszę Państwa, ja będę zadawał pytania, część pytań jest ustawionych, większość tak naprawdę, ale mamy do tego prezentację. Zaczniemy od Wilna, od początków kariery profesor Wilhelminy Iwanowskiej jako astronoma, czy astronomki, teraz mówimy, na Uniwersytecie jeszcze Stefana Batorego. Andrzeju, jakbyś tak troszkę nam opowiedział o profesor Wilhelminie Iwanowskiej, już ci zaraz oddam głos, tak, w początkach jej działalności na USB, astrofizyce. Tak. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, jak podkreślano w starożytnej filozofii chińskiej, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. No i rzeczywiście należy wrócić do początku. Jakie były początki? Mogę ci przerwać jeszcze, bo mi umknęła jedna rzecz. Słuchajcie, możesz wrócić? Slajd potrafisz do poprzedniego? Widzicie ten obrazek? To jest taki charakterystyczny obrazek, który często się pojawia, jak widzimy początki astronomii. Jest jeszcze drugi taki, kiedy oni w kożuchach siedzą i są zamienieni. Tutaj profesor Wilhelmina stoi z tyłu. Pytanie, które ja sobie zadawałem od kilku dni, ale dzisiaj już znam odpowiedź. Kto tam ten takie czarne oczy i patrzy? Kto to jest? Czy ktoś wie? Kto? Profesor Woszczyk. A, dobrze, no jednak tu pamiętamy. Już nie przerywam więcej, także nie podpisany jest na tym obrazku, dlatego zadałem to pytanie. Dobrze. Proszę Państwa, pierwsze lata edukacji, czyli ta podstawowa edukacja była w języku rosyjskim. Dlaczego to podkreślam? Przejście na język polski, głównie w piśmie, to była już samodzielna praca i samodzielna nauka profesor Iwanowskiej. No i oczywiście dalsze studia. Maturę uzyskała w 1923 roku w Gimnazjum Sióstr Nazaretany. Ta szkoła przygotowywała bardzo dobrze do podjęcia studiów humanistycznych, jak profesor Iwanowska stwierdziła, ale wcale nie do nauk ścisłych. Wobec tego następna bariera, którą musiała przebyć, to było przygotowanie się do studiów ścisłych. Wybiera matematykę, dlatego że jej pierwotnym marzeniem jest zostanie nauczycielką matematyki w szkole średniej. Takie początki. No i po ukończeniu szkoły średniej podejmuje studia na kierunku matematyki, kończy te studia w 1929 roku, uzyskując magisterium rzeczywiście za pracę z teorii funkcji. W 1924 roku jako studentka drugiego roku wstępuje do koła naukowego studentów
matematyki, fizyki i astronomii. To koło odegrało ogromną rolę w kształtowaniu zainteresowań studentów. W ogóle rola kół naukowych na Uniwersytecie Stefana Batorego była niezwykła. Tam w tym kole zapoznaje się początkowo z elementami astronomii i powoli ta astronomia wciąga profesor Iwanowską na ten nowy kierunek. Profesor, będąc na 3. roku studiów, otrzymuje propozycję od profesora Dziewulskiego, kierownika obserwatorium i właściwie ośrodka astronomicznego w Lwowie, na podjęcie asystentury. Bierze udział w pracy tego koła naukowego bardzo intensywnie, między innymi jest współorganizatorką Polskiego Zjazdu Kół Naukowych. Uzyskuje w efekcie już doktorat z astronomii w 1933 roku. Promotorem jest profesor Dziewulski. Postać szczególna dla rozwoju astronomii nie tylko w Wilnie, ale także później w Toruniu. Był przede wszystkim główną osobą, która organizowała, restaurowała uniwersytet, restaurowała astronomię na Uniwersytecie Stefana Batorego. W roku 24 był rektorem, a później przez kolejne 3 lata był prorektorem uczelni. Zaangażował się ogromnie w organizację nie tylko samego obserwatorium, ale przede wszystkim także całego Uniwersytetu Stefana Batorego. Profesor Dziewulski był rzecznikiem właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, o tym współdziałaniu fizyki i astronomii. Był rzecznikiem wprowadzenia do astronomii polskiej, ale był właściwie odosobnioną osobą nowego kierunku astrofizyki. Większość astronomów polskich w 5 pozostałych ośrodkach, 2 ośrodki były w Lwowie, ośrodek w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W większości wszyscy ci pracownicy i wszyscy ci astronomowie, którzy pracowali, było ich niewielu. Łącznie w Polsce pracowało 9 astronomów, byli rzecznikami zachowania astronomii w tradycyjnym kształcie, mechaniki nieba, głównie w oparciu o matematykę. Natomiast profesor Dziewulski był pierwszym, który podjął decyzję wprowadzenia astrofizyki. Proszę Państwa, astrofizyki, a reszta twierdziła, że to jest fizyka gwiazd. Wobec tego jest w obszarze fizyki, nie astronomii. To zmienił. Profesor Dziewulski organizuje budowę obserwatorium. Początkowo już nie można było restaurować tego w dawnym budynku, dlatego że to było w obrębie miasta, ogromnego zadymienia i niesłychanego zniszczenia. Wobec tego buduje nowe obserwatorium na obrzeżach Wilna. No i tu widać z tych pozbieranych budynków, tam w tle jest budynek Szkoły Junkierskiej. To był pierwszy budynek, który przekazano fizyce i astronomii i meteorologii, ale już przed tym dalekim budynkiem z tą wieżyczką charakterystyczną mamy budynki astronomii. W 1937 roku oddany budynek astronomii i meteorologii, głównie staraniem profesora Dziewulskiego, a jeszcze wcześniej główny pawilon obserwatorium wileńskiego. Po uruchomieniu badań astrofizyki, albo dla tego uruchomienia badań astronomicznych, profesor Dziewulski wysyła doktora Iwanowską na studia do Szwecji, studia spektroskopii do profesora Lidlada. To był bardzo wówczas wiodący ośrodek w badaniach spektroskopowych w Europie. W roku 1937 na podstawie materiałów, które zebrała profesor Iwanowska w Szwecji, habilituje się. I to jest pierwsza habilitacja w Polsce z astrofizyki. Profesor Iwanowska stała się pierwszym astrofizykiem w Polsce. I również potem tą astrofizykę przeniesiono i to były początki astrofizyki w Polsce i przede wszystkim w Toruniu. No więc, żeby prowadzić te badania spektroskopowe, trzeba było mieć instrument. I znowu profesor Dziewulski głównie podjął, już teraz ze współpracownikiem dr Iwanowską, starania o uzyskanie odpowiedniego instrumentu. Ten instrument pozbierano z rozmaitych dotacji, które uzyskano i zamówiono w Anglii lustro z tubusem, oczywiście z Jeny sprowadzono spektrograf, taki pryzmatyczny, a z Baltimore pierwsze siatki dyfrakcyjne. I
łącznie po zebraniu tego wszystkiego i złożeniu powstał wreszcie w 1938 roku pierwszy instrument do badań astrofizycznych. Profesor Iwanowska zaczęła regularne obserwacje w 1938 roku. Niestety i wojna, i zamknięcie uniwersytetu przerwało to. Dziękuję. Dziękuję, Andrzeju. Nie będę tu podsumowywał niczego, tylko powiem, że tych 9 astronomów w całej Polsce, to tak zabrzmiało, prawda? Całych 9. Teraz ilu mamy w Instytucie Astronomii? Gdzie tu jest? Mamy dyrektora, czy nie ma? Nie ma. No ale mamy kilkudziesięciu. Aniu, ilu macie tam? 20 paru, tak? Jak 9 było, to by nie można było pewnie otworzyć dyscypliny według naszego prawa. Proszę Państwa, mamy mówić o współpracy troszkę fizyków i astronomów. To pozostajmy na chwilę jeszcze w Wilnie. Jusku, czy mógłbyś powiedzieć o jakichś tam początkach tej fizyki w Wilnie i w kontekście też współpracy z astronomami tutaj? Z tą współpracą to było tak. Na początku był Szczepan Szczeniowski, który w 1936 roku opuścił Lwów i został profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego na miejsce profesora Jana Weissenhoffa, który odszedł z Wilna do Krakowa. I Szczeniowski był człowiekiem uniwersalnym, interesował się wszystkim w naukach przyrodniczych, również astronomią i rodzącą się wówczas astrofizyką. I to był on, który na prośbę Iwanowskiej rozpoczął wykłady z astrofizyki teoretycznej. Był to pierwszy w Polsce wykład z astrofizyki. Szczeniowski interesował się promieniami kosmicznymi i wspólnie z profesorem Ziemeckim i Konstantym Narkiewiczem Jotko ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadził badania przenikania promieni kosmicznych na duże głębokości, m.in. w kopalni soli kamiennej w Wapnie w Wielkopolsce, a w roku 1937 przystąpił do programu, który organizował Wojsko Polskie, mianowicie załogowy lot balonowy do stratosfery. To był słynny pierwszy lot stratosferyczny. Był cel taki sportowy, mianowicie pobicie rekordu świata wysokości i dowódcą tego balonu był kapitan Zbigniew Burzyński, który był rekordzistą świata w lotach balonowych i zdobywcą pucharu Gordona Bennetta. Natomiast Konstantyn Narkiewicz Jotko miał przeprowadzić badania natężenia promieni kosmicznych na różnych wysokościach. Zakładali, że dojdą do 30 kilometrów. To ten słynny balon, który miał nazwę Gwiazda Polski, start jego był przewidziany na październik roku 1938 z Doliny Chochołowskiej. To było ogromne zainteresowanie całej opinii publicznej w Polsce i nawet z tej okazji wydano specjalny znaczek pocztowy, który dzięki pani Agnieszce udało nam się zdobyć, bo nikt tego znaczka wcześniej nie znał. W październiku był start, ale to był start nieudany, albowiem używano wówczas wodoru łatwopalnego i się spalił cały balon z wyjątkiem aparatury na szczęście. W związku z tym Ministerstwo Obrony Narodowej przydzieliło pewną sumę pieniędzy na to, aby powtórzyć ten lot, ale używając helu. Hel w Polsce wówczas był niedostępny, zakupiono w Stanach Zjednoczonych. Ten drugi lot był przewidziany na wrzesień 1939 roku, ale wybuchła wojna i do startu nie doszło. W książce, którą tutaj cytuję, z rozdziału Wilhelminy Iwanowskiej o okresie wileńskim, jest takie stwierdzenie, że z fizykami wileńskimi astronomowie utrzymywali bardzo bliskie kontakty. Przede wszystkim astronomią interesował się Wacław Dziewulski, kierownik katedry Zakładu Fizyki Doświadczalnej I w Wilnie. To był brat Władysława Dziewulskiego, dyrektora obserwatorium. Oprócz tego ważne jest, że w 1938 roku do Wilna przybył z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, Aleksander Jabłoński, patron tego budynku, w którym w tej chwili przebywamy. I on się również interesował pewnymi problemami astronomicznymi.
Jednym z pierwszych wychowanków fizyki wileńskiej był Henryk Niewodniczański, o którym już wspominał Andrzej Strobel. To był ten prezes Koła Naukowego Studentów. Później Niewodniczański badał, pionierskie badania prowadził nad liniami wzbronionymi. Odkrył m.in. promieniowanie magnetyczne dipolowe. W warunkach ziemskich występowanie tych linii jest bardzo trudne do utrzymywania, gdyż następuje wygaszanie, ale Niewodniczański opracował metodę, która umożliwiała prowadzenie tego. Ale warto zauważyć, że linie wzbronione były odkryte najpierw właśnie przez astrofizyków. W roku 1933 Physical Review okazała się słynna praca Niewodniczańskiego. Potem z tymi badaniami współpracował Jan Blaton, teoretyk, który badał teorię tego zjawiska. W 1938 roku, gdy Jabłoński przybył do Wilna, to przeprowadził 2 eksperymenty ze swoim doktorantem, Henrykiem Chorodniczym, który potem zmienił nazwisko na Henryka z Chorodniczus, bo pozostał w Wilnie po wojnie. I te 2 prace dotyczyły wpływu temperatury na ciśnieniowe rozszerzenie linii widmowych. Ten problem był ważny dla astrofizyki, gdyż pomiary szerokości linii emitowanych, absorbowanych przez atmosfery gwiezdne dają informacje o tym. Może warto zauważyć, jacy byli ci twórcy fizyki wileńskiej. Tu z lewej strony to jest Patkowski, Wacław Staszewski, który był po wojnie przez krótki czas w Toruniu. Henryk Niewodniczański, bardzo bawna postać, między innymi on był też sportowcem, brał w drużynie hokejowej w Wilnie i w drużynie piłkarskiej i nawet napisał pierwszy podręcznik piłki nożnej, który był opublikowany przed wojną. I na samym końcu Wacław Dziewulski. W 1939 roku, a 3 miesiące przed wybuchem II wojny światowej, Iwanowska i Dziewulski zorganizowali w Wilnie ogólnopolską konferencję astrofizyczną. To według tej cytowanego artykułu Iwanowskiej brało w nim udział około 20 astronomów polskich, ale było też kilku fizyków. Między innymi był Aleksander Jabłoński i był Szczepan Szczeniowski. Była to pierwsza w Polsce pierwsza w Polsce konferencja astronomów i fizyków dotycząca problemów astrofizycznych. Potem wybuchła wojna, żadnych badań już nie prowadzono i w lipcu 1945 roku ponad 200 pracowników z USB przybyło do Torunia. Wśród nich był jeden profesor fizyki, to był właśnie Szczeniowski, który jednak po 2 miesiącach opuścił Toruń i udał się do Poznania, gdzie tworzył fizykę poznańską. Natomiast profesor Jabłoński przybył do Torunia dopiero w styczniu 1946 roku, po powrocie z Edynburga, gdyż jako kapitan saperów armii Andersa spędził ostatnie lata w Wilnie. Józku, dziękuję bardzo. Jak widzicie, gładko przeszliśmy przez wojnę, może i dobrze, z Wilna do Torunia. Już jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy od wielu lat. Nasz uniwersytet jest. Ja za chwilę oddam głos pani Cecylii Iwaniszewskiej, ale mówimy tak, o uniwersytecie, mówimy o naukowcach, wiemy, że to podstawa uniwersytetu, no jeszcze administracja oczywiście, tak, ale nie zapominajmy o studentach i może ja zapytam o te początki studiowania, ponieważ jednak pani Cecylia była tą pierwszą absolwentką astronomii. Pani Cecylio, gdyby nam pani powiedziała, jak w tych trudnych czasach się studiowało, jakie były początki tego studiowania, czy to było miło, czy fajnie i troszkę może w kontekście też pani promotor Wilhelminy Iwanowskiej, jak to jest, że to w ogóle z matematyki do astronomii, bo rozumiem z astronomii do fizyki, to mam tutaj kilka takich przykładów, ale z matematyki do astronomii, jak to się stało? No więc pan profesor pokazuje tutaj pierwszą stronę mojego indeksu. Ja się nazywałam wtedy Cecylia Łubieńska. Wyszłam za mąż dopiero w 1952 roku. Więc ten indeks do 50 roku jest moim indeksem na uniwersytecie. Zapisałam się na matematykę i zjawiłam się
początku grudnia 1945 roku na pierwszym wykładzie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, taki był wydział obejmujący nauki ścisłe i biologiczne, geografię także. Pierwszy wykład był w Kolegium Minus, później zwaną Harmonijką. Tam zebraliśmy się wszyscy i pierwszy wykład to był profesor Juliusz Rudnicki. To był rachunek różniczkowy i całkowy ku przerażeniu tych biednych biologów, geografów, którzy przyszli i nie bardzo wiedzieli, czego mają słuchać. Drugi wykład był profesora Władysława Dziewulskiego, astronomia ogólna. No to już było mniej przerażające. Pani profesor Wilhelmina Iwanowska miała wykład drugi z astrofizyki ogólnej. Wykład odbywał się już dla mniejszej grupy osób na górnych piętrach Kolegium Minus. Pani profesor Iwanowska wykładała dla niewielkiej ilości osób. Były jeszcze ćwiczenia rachunkowe z fizyki, w których brał udział trzeci przybyły z Wilna, doktor Stanisław Szeligowski, który był uczniem, współpracownikiem profesora Dziewulskiego jeszcze z Krakowa i potem w Toruniu w 1947 roku habilitował się. To była pierwsza habilitacja z astronomii na UMK. Pani profesor Iwanowska wykładała na drugim roku wybrane rozdziały z astrofizyki, potem fizykę Słońca. Jej pierwszą asystentką została pani Danuta Jabłońska, córka profesora Jabłońskiego, później pani profesor Frąckowiakowa. Tutaj ukazali państwo przed chwilą budynek Kolegium Przyrodniczego. To kolegium miało służyć całemu Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu w zamierzeniach. Nie wszyscy się tam zmieścili. Fizyka miała większą część parteru, tej części, której tutaj już nie widać. Astronomia miała 4 pokoje na drugim piętrze. Natomiast te biologiczne przedmioty to były piętro pierwsze, część drugiego. Tak to było ulokowane w bocznym skrzydle, dzisiaj wzdłuż ulicy Bema. Tam znajdowały się mieszkania. Widać tutaj jeszcze na prawym skraju wejście do części mieszkań. Tam na parterze mieszkał profesor Jabłoński. Na pierwszym piętrze mieszkał profesor Dziewulski i obok profesor Wilhelmina Iwanowska. Bardzo wygodnie wtedy było profesorom dojść z mieszkania do swoich zakładów. Pani Danuta Jabłońska przez rok była asystentką pani profesor Iwanowskiej, potem przeszła na fizykę. No a w międzyczasie pani profesor Iwanowska poprosiła mnie jako studentkę matematyki, żebym zastąpiła panią Jabłońską, żebym została zastępcą młodszego asystenta przy katedrze astrofizyki. Okropnie długi tytuł. Po paru miesiącach okazało się, że są jeszcze pieniądze pod koniec roku, no i że można zatrudnić kolejnych studentów. Zatrudniono wtedy jeszcze 2 studentów matematyki, pani Halina Gadzikowska, później Hutorowiczowa i Marian Kaźmierczak, który niestety krótko pracował, bo zmarł wkrótce. Natomiast studentów fizyki zatrudniono Mieczysława Frąckowiaka, który później przeszedł do fizyki, i Henryka Iwaniszewskiego. Do tej grupy dołączył później Andrzej Lisicki z Warszawy i po paru latach Regina Piątkowska-Rumieńska.
Ta grupa, zatem 5 osób, stanowiło trzon pierwszych studentów, którzy przenosili się z matematyki i fizyki na astronomię, kończąc wszyscy magisteriami z astronomii. Moje magisterium odbyło się 4 sierpnia w czasie wakacji 1950 roku. Kolejni moi koledzy kończyli w 1951-1952 roku. I to było to pierwsze grono słuchaczy uniwersytetu. No, to może ja przerwę na chwileczkę. Józek, jakbyśmy się cofnęli do tego indeksu tutaj, co tu był nam. Ja może cofnę, tak? No ja mam jednak takie pytanie jeszcze tutaj, o właśnie. Znaczy ja jak patrzyłem pierwszy raz ten indeks widziałem z 10 lat temu, w sensie zdjęcia i mówię, kurczę, same 2, 3, tak? Zobaczcie, może jakieś 5, ale jak już zdjąłem okulary i tak się zbliżyłem, popatrzyłem, okazało się, że to jest liczba godzin tutaj, tak? A nie oceny, trochę mi ulżyło. Ale moje pytanie, Pani Cecylio, jest takie trochę jeszcze o to studiowanie. Dlaczego tu nie ma ocen, jeżeli to jest indeks? Jest tam wpis, ja dojrzałam, w pierwszej u góry jest wpis egzamin z astrofizyki ogólnej złożony dnia któregoś tam czerwca z wynikiem dobrym. To jest ocena. Na poprzedniej stronie jest ocena z egzaminu z logiki, również 4, i z astronomii ogólnej, również 4. 3 egzaminy zdałam, 4 później we wrześniu. W tych czasach studenci nie byli obligowani do zdawania egzaminów, nie było przymusu zdawania. Właściwie to ja byłam jedyną osobą, która 4 egzaminy zdążyła zdać po tym pierwszym roku. Nie było obligatoryjnych, panie profesorze. Dobrze, dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem zapytać troszkę jednak, bo mi to umknęło. A jakim wykładowcą była pani profesor i szefem, powiedzmy, pani profesor Pani Iwanowska, profesor bo to Iwanowska. ona jest tutaj naszą główną tutaj postacią. To może kilka Wykładała. słów o niej także. Tak, wykładała przy tablicy, miała wzory na małej karteczce spisane i przechadzała się wzdłuż tablicy. Ona wprowadziła taki styl mówienia, mówiła powoli, wpisywała wzory, powtarzała potem jakąś definicję, tak żebyśmy mogli zapisać. Było bardzo łatwo notować jej wykłady, co niekoniecznie miało miejsce przy innych sytuacjach. Już nie pytam przy jakich innych, a teraz zapytam tylko, czy ktoś z państwa miał tutaj może ze starszego pokolenia, Andrzej na przykład, czy z profesor Iwanowską mieliście zajęcia, czy nie? Jeśli to mnie, to Tak, do ciebie Tak. Andrzeju, do drugiego Andrzeja. Józek, ty też miałeś coś, czy nie? Jakieś zajęcia? Nie, już nie. ja bym tylko tyle Potwierdzam, że powiedział. chodziła wzdłuż tej tablicy i była taka miła i dobra i kochana, tak? To... Ja bym może tylko taką rzecz dodał. Szczególnie astrofizyka teoretyczna. Pani profesor nie przynosiła kartek na swój wykład. Potrafiła z głowy przez 2 godziny pisać wszystko na tablicy, ale to są późniejsze czasy. Także, że była bardzo wymagająca, ale i wymagająca od siebie. I to było bardzo istotne. To, co ona robiła, to było na niedoścignionym dla nas poziomie. Musieliśmy było uczyć i poznawać to, co ona nam przedstawiała. Także ja jestem pod wielkim wrażeniem jej umiejętności i wiedzy. Kto miał jeszcze zajęcia z profesor jeszcze coś Iwanowską? dodać. Bo ja tego zapytam o raz, dwie osoby. Jacek tutaj, a 2 tylko. Nie, już nie będziemy tutaj dopuszczali go do głosu na razie, bo nam to przejdzie. Jak później chciał zabrać głos, nie, on się zgłosił, że powiedział, że miał zajęcia z profesor Iwanowską. Przepraszam, ja tu poddowodzę na razie, tak? Andrzeju, Ale nie na to pytanie. No. Dobrze, czy można dodać coś? Chciałem nawiązać do tak zwanych studiów astronomicznych. To nie była wcale taka oczywista sprawa. W Wilnie profesor Dziewulski nie był zwolennikiem regularnych studiów astronomicznych.
praca w Instytucie Astronomii to było właściwie zwieńczenie studiów. To było dla matematyków, fizyków, meteorologów, którzy przychodzili i kończyli swoją edukację na kierunku astronomii. I początkowo właściwie podobna sytuacja była na UMK. Studia, regularne studia pojawiły się w USB wtedy, kiedy tych zwolenników czy ochotników na studia było stosunkowo dużo, w połowie lat 20. A tutaj trochę wcześniej. Studia zaczęły się regularnie jako studia astronomiczne. Pierwszym tam studentem w USB już astronomii był profesor Włodzimierz Ząb. To tak. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno jednak pytanie zadam, bo pani Cecylia też uczyła, tak? Pani Cecylio. No, ja Kto miał uczyłam- zajęcia? Czy ktoś miał zajęcia z panią Cecylią? Pan O, profesor zobaczcie, Żuk więcej był osób. moim studentem. Nie oddam wam głosu, ale była miła, czy bardzo wymagająca? W porządku. Pan profesor Strobel także był moim studentem. Pan profesor Kus już nie zdążył, już ja astronomii wtedy nie wykładałam. Męczyłam z kolei latami, męczyłam biologów, ucząc ich statystyki matematycznej, a więc matematyki w końcu uczyłam. My teraz mamy taką dobrą biologię dzięki temu tutaj na uniwersytecie, także... Dobrze, jeszcze jak już pani Cecylia jest przy mikrofonie, to znowu wejdźmy taki wątek historyczny, zostawmy tych studentów na chwilę i jednak powiedzmy sobie o tych początkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale w kontekście powstania obserwatorium w Piwnicach i początków astronomii na uniwersytecie. Także kilka słów, jak to się stało, że tutaj powstało. Tak, tu mamy znowu taką charakterystyczną fotografię, którą wiele osób widywało. Fotografię profesor Iwanowskiej i profesora Dziewulskiego. Dlaczego w kożuchach? No bo jednak większość roku było zimno w tym pawilonie i tam nie było żadnego ogrzewania. Przecież trzeba było uchylić szczelinę, żeby móc do nieba się dostać, na niebo spoglądać i ten astrograf kierować do wybranego poletka aktualnie fotografowanego. Więc trzeba było się ciepło ubrać, były dyżurne kożuchy i grube wojłokowe buty. Ważne jest, że ja mówiłam, że pani profesor Wilhelmina Iwanowska wykładała astrofizykę. Była profesorem astrofizyki, była obsadzona na katedrze astrofizyki, drugiej katedrze astronomicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na to musiał się zgodzić pierwszy rektor, Ludwik Kolankowski, historyk, który miał jakoby niechęć do obsadzania katedr osobami płci żeńskiej. Muszę powiedzieć, że pani profesor Iwanowska opowiadała nam, że w 1948 roku, kiedy była w Stanach Zjednoczonych i zwiedzała te największe obserwatoria amerykańskie, tam także bardzo niechętnie na nią patrzyli. Na Palomarze nie chcieli jej zostawić na noc na dyżurze. Powiedzieli, kobieta? Nie. Kobieta sama nie będzie tu zostawała. To jest domena mężczyzn. To był 1948 rok, więc takie były wtedy różne czasy. Tu nam przypomina sytuację ówczesny pierwszy dziekan Wydziału Humanistycznego, polonista, profesor Konrad Górski. I teraz przechodzimy w końcu do wydziału. Zatem na wydziale są dwie katedry astronomii Dziewulskiego i astrofizyki Iwanowskiej. Studia fizyczne to jest katedra fizyki doświadczalnej i teoretycznej, Jabłoński i później Rajski. No i dzięki temu, że obie te instytucje znajdowały się w tym samym budynku, kolokwium astronomiczne, czyli rodzaj pierwszego seminarium, odbywa się łącznie dla astronomów i dla fizyków. Muszę przypomnieć, że na tych kolokwiach były referowane prace naukowe, pierwsze prace naukowe naszych profesorów, a także referowane prace habilitacyjne.
wspomnianego już Stanisława Szeligowskiego i również drugiego ucznia profesora Dziewulskiego jeszcze z Wilna w 1948 roku Włodzimierza Zoma, który potem był profesorem w Warszawie. Więc to są te początki. Myśmy jako studenci mogli uczestniczyć w tych kolokwiach, siedząc tam w tylnych rzędach. Ale kiedyś profesor Jabłoński stwierdził, że w tych tylnych rzędach to się odbywa bitwa morska albo krzyżówki. Wobec tego studentów wysadzono do pierwszego rzędu, a profesorowie siadali z tyłu. No a jak wyglądało ten pierwszy początek uniwersytetu? Tu mamy profesora Dziewulskiego na rozległych polach, gdzie to nie są piwnice, to jest jeszcze budynek na Sienkiewicza. Rozpoznaje tam w głębi drzewka jakieś, a tu profesor przy instrumencie uniwersalnym, którym uczył nas, studentów astronomii, dokonywania pierwszych pomiarów na wykładach astronomii ogólnej, astronomii praktycznej. A obok już pierwszy budynek, tu do czego jest dostawiona ta równia pochyła z lewej strony. To jest równia, którą wciągnięto kopułę, która tam została zbudowana. Proszę Państwa, tu może nikt nie wie, że taką kopułę jeden raz tylko zbudowała firma Jana Brody, który tu w Toruniu od wielu lat prowadził przy ulicy Koszarowej, obecnie ulica Broniewskiego. Firmę, która raczej zajmowała się wieceniem studzien i tego typu budowlanym. Budownictwem raczej takim ziemskim, a nie niebieskim. Profesor Dziewulski poszedł z Sienkiewicza na Koszarową, to były 3 kroki, i zgłosił się do pana Jana Brody z planem obserwatorium wileńskiego. Powiedział: proszę zbudować kopułę taką, jaką miał pawilon wileński. I ta kopuła została zbudowana. Do dziś stoi na budynku pierwszego pawilonu astronomicznego, ale z tą była jeszcze trudność. Ona była zbudowana w całości w fabryce, tam na miejscu w Toruniu. Trzeba było ją zawieźć do piwnic. Potrzebna była eskorta policyjna, żeby eliminować ruch z szosy wąskiej w owym czasie, żeby ta 5-metrowa kopuła ustawiona na platformie mogła bezpiecznie z Torunia ulicą Szosa Chomińska przez Urządkowo wjechać do piwnic. I jakoś bez żadnego dźwigu została bezpiecznie umieszczona tu na tym pawilonie. Firma Broda umocowała ją. Ta kopuła ma rozsuwaną szczelinę, która musiała być, prawda, używana. Tu jest trochę dat, a więc powstanie uniwersytetu, to znaczy powstanie, wybór miejsca. Otóż ja jestem pewno jedynym obecnie świadkiem tej wizyty w połowie września 1947 roku, kiedy profesor Dziewulski załadował inżynierów, którzy mieli budować, do ciężarówki uniwersyteckiej i pojechaliśmy obejrzeć piwnicę i obejrzeć miejsce. Więc profesor wyszedł kawałek poza zabudowania gospodarcze, powiedział: tu wśród obecnych pól, tu ziemniaki, tam jakieś buraki, to tu stanie pierwszy pawilon. Wbijaliśmy patyczki, żeby zaznaczyć, gdzie to ma być, ale troszeczkę te patyczki potem przestawiono. Tym niemniej budynek został zbudowany i w kwietniu 1948 pawilon był gotowy, trwał montaż lunety. No, skąd się wzięła luneta? Luneta jest wypożyczona na 99 lat z obserwatorium Harvard w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Na razie nikt się nie upomina o nią i my ją używamy. Już teraz trzeba trochę odmalować. Ostatnio była troszkę renowowana.
To jest sławna luneta, nazywa się astrograf i służyła do wykonywania zdjęć widm gwiazdowych podstawowej wielkości do badań astrofizycznych. Przy użyciu tej lunety wykonano podstawowy wielotomowy katalog widm gwiazdowych, do dziś służący astronomom. Myśmy ustawiali tą lunetę od mniej więcej marca 1949 roku, to znaczy chodziło się na obserwacje już będąc w piwnicach, gdy tylko była pogoda, no i trzeba było na szklanych kliszach uzyskać poprawny obraz gwiazd. To znaczy poprawny, żeby nie było przecinków, tylko wyraźne czarne kropki na kliszy. Lunetę trzeba było dokręcać, ustawienie nie tylko lunety, ale potem jeszcze położenia samej kliszy. To było bardzo marudne i nam, młodszym asystentom, to się tak nie od razu udawało. Na pewno Henryk Iwaniszewski był tam jednym z lepszych obserwatorów i jego zdjęcie w gwiazdozbiorze Orła Aquila z 24 lipca 1949 roku zostało zakwalifikowane jako zdjęcie poprawne. Więc można powiedzieć, że od tego momentu już wszystkie następne zdjęcia wykonywane astrografem Drypera mogły być wpisane do katalogu gwiazd, bo taki katalog został wprowadzony. Postać pana Bolesława Markowskiego jest bardzo ważna. To był mechanik z fizyki doświadczalnej, tu pracujący w podziemiach gdzieś, który pomagał nam w budowie następnych instrumentów. Profesor Iwanowska wystarała się, żeby w Szwecji wykonano za protekcją profesora Lindblada tylko zwierciadła do 2 następnych teleskopów. Ale do tego jeszcze, żeby był teleskop, to musi być cała reszta, muszą być osie. Więc te osie zostały uruchomione jednak z importu z Anglii, ale im brakowało tubusów i podstaw. I te tubusy i podstawy wykonywane były tutaj między innymi właśnie w podziemiach tego budynku. Doglądał tego Henryk Iwaniszewski, a pan Bronisław Markowski był naszym nieocenionym współpracownikiem i tworzył te właśnie następne lunety. Jeszcze profesor Dziewulski wspomina, że Henryk Iwaniszewski się zdenerwował, że lunety stoją i nie ma gdzie ich umieścić, bo każda luneta potrzebowała swojego osobnego pawilonu, budynku. Więc zbudowaliśmy rękami pracowników naukowych. Profesor Iwanowska osobiście piłowała płyty paździerzowe. Tak się budowało trochę drzewa, trochę płyt. I tak powstała drewniana budka do następnego instrumentu małej kamery Schmidta, którą obserwowano od 1953 roku. Okej, dziękuję bardzo. Tu Andrzej Strobel koniecznie chce coś dodać. Chciałbym dodać tutaj coś, co wskazuje na pewną i ścisłą współpracę fizyków i astronomów. Państwa wspomniany został mechanik zakładów fizyki, pan Markowski. I oczywiście ogromnie pomógł przy montażu teleskopów i wykonaniu brakujących elementów. Podobna sytuacja była w Wilnie, tylko tam był mechanik Malejko, ale też z zakładu fizyki doświadczalnej, który ustawiał i domontowywał teleskopy wileńskie. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja tylko krótki komentarz. Zobaczcie, bez przetargów, tak, własnymi rękoma. Czyli to szybko dało się zbudować, bo teraz jak taką kopułę, to bez 3 lata było projektów. Ileś przetargów. Tutaj jeszcze te części z zagranicy, to przetarg europejski by wchodził. I nie wiem, czy w takim tempie byśmy zbudowali kolejne instrumenty. To taki żarcik tu do tej administracji, która jest częścią uniwersytetu. Wróćmy może jednak tutaj troszkę do fizyków, bo Józek już się niecierpliwi i astronomia miała swoje początki, UMK też, no i oczywiście fizyka miała swoje początki. Józku,
krótko, bo tu większość osób zna, ale może nie dokładnie. No to fizyka w Toruniu zaczęła się od Jabłońskiego. Po lewej jest zdjęcie Jabłońskiego w mundurze oficera Armii Andersa, jako kapitan saperów, a po prawej stronie już w cywilu jako uczony. Było 3 twórców fizyki toruńskiej, to był Jabłoński, było 2 teoretyków, Rajski i Rzewucki. Tu są ich karykatura, którą wykonał profesor Leon Jeśmanowicz, nasz kilkukrotnie był dziekanem naszego wydziału. Rajski odszedł, najpierw Rzewucki odszedł do Wrocławia, przymusowe odejście na nakaz ministerstwa, a Rajski odszedł do Uniwersytetu Jagiellońskiego i potem kontynuował głównie profesor Jabłoński. 30 września nastąpiło otwarcie tego budynku, w którym w tej chwili przebywamy. Obecnie to się nazywa Instytut Aleksandra Jabłońskiego, po śmierci jego, ale przez wiele lat to był budynek, który miał nazwę Collegium Physicum i 30 września było otwarcie oficjalne tego budynku. Tu jest informacja, to ilustrowany Kurier Polski, to wówczas był dziennik, który w Bydgoszczy wychodził i na pierwszej stronie odnotował to otwarcie. I to jest, tak wyglądał ten budynek w 1951 roku. Od tego czasu to można było tu prowadzić badania eksperymentalne. A Józek już przeskoczył dalej. Jeszcze chciałeś coś powiedzieć o początkach fizyki, czy już mogę przerwać? Nie, jeszcze będzie później, a na A później razie będzie, oczywiście, że musimy będzie wrócić do później. astronomii. No właśnie, bo Józek już widzi, jak Andrzej Kus się niecierpliwi przebiera nogami, mówi, po co mnie tu zaprosili. Ja jeszcze Proszę Państwa, wiemy, że Wilhelmina Iwaniowska to była twórczyni, tak można powiedzieć, radioastronomii też na UMK w pewnym sensie. No Andrzej tutaj, Kus jako osoba chyba najbardziej kompetentna i też zaangażowana w radioastronomię wiekowa. też na UMK, tak? No chciałbym, żebyś kilka słów powiedział o tej radioastronomii, tym bardziej jak spojrzymy, słuchajcie, na symbole Torunia teraz, tak? Jak na zdjęciach i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to jakie są te symbole Torunia? No oczywiście mamy Kopernika, tak? Mamy pierniczki, mamy no niestety ojca Rydzyka ostatnio, tak? No i mamy radioteleskop, który się pojawia wszędzie, to jest taki symbol jednak Torunia. Andrzeju, kilka słów o początkach radioastronomii. Astronomia czy radioastronomia toruńska zaczęła się w głowie profesor Iwanowskiej. Ona uważała, że budując nowy ośrodek astronomiczny w Toruniu, powinien to być ośrodek w miarę nowoczesny. Astrofizyka była oczywiście głównym celem i narzędziem również w pewnym sensie pracy astronomów toruńskich, ale ona już w tamtych czasach, na początku, doskonale wiedziała o nowej dyscyplinie, dziedzinie astronomii, radioastronomii, która się rozwinęła od lat 30., 40. w Stanach Zjednoczonych, odkrycie emisji drogi mlecznej w 30. latach na początku chrześcijańskiego, później Rebera przed wojną 38-39 rok, dokładne mapy już jak na tamte czasy emisji radiowej naszej galaktyki. Później w czasie wojny odkrycie emisji Słońca, 42 rok, Hay w Wielkiej Brytanii, odkrycia emisji silnej przez wojskowych, którzy zajmowali się technikami radarowymi w Wielkiej Brytanii w czasie wojny. Po wojnie też był to wielki boom, że tak powiem, w astrofizyce. Właśnie radioastronomia jako część astrofizyki, działająca w innym zakresie częstotliwości czy długości fal. I tutaj trzeba powiedzieć oczywiście, że radioastronomowie, szczególnie brytyjscy, pracowali w okresie wojny w jednostkach wojskowych radarowych, które śledziły niemieckie bombowce i rozwijali radary. Radar jest wynaleziony przez Brytyjczyków. Tam pracowali ludzie, którzy po wojnie otrzymali pozycje na uniwersytetach Cambridge i w Manchester. Tworzyli nowe grupy.
używając początkowo anten radarowych, tylko jak to profesor Iwanowska mówiła, anten pasywnych radarów, które nasłuchiwały sygnałów radiowych z kosmosu. Dużo rzeczy się działo, zanim oczywiście pani profesor zdecydowała o utworzeniu grupy radioastronomicznej. To jeszcze są odkrycia linii wodoru neutralnego w naszej galaktyce, odkrycia czy identyfikacja pierwszych radioźródeł dyskretnych, tak zwanych, czy punktowych, w takich gwiazdozbiorach łabędzia, czy Kasiopei, czy byka. One zostały dzięki interferometrii w Cambridge zmierzone i się okazało, że są to albo pozostałości po supernowych, albo jak to w wypadku Cygnusa A, po dokładnym zbadaniu Minkowski i Bade zidentyfikowali ten obiekt ze słabą galaktyką 19 wielkości gwiazdowej, dla której widma były na 5-metrowym teleskopie zbierane przez wiele nocy, żeby uzyskać dosyć dobrą jakość. I okazało się, że galaktyka, która znajduje się na odległości 200 megaparseków od nas, to są ogromne odległości, bardzo słaba galaktyka, a jedno z najsilniejszych źródeł promieniowania radiowego. No wracam tutaj do Torunia. To była taka historia, że pani profesor nie zaczęła niczego, widziała, co się dzieje w tej dziedzinie i chciała, jej ambicją było stworzenie radioteleskopu i rozpoczęcie badań radiowych w naszym obserwatorium. I tutaj pierwsze rzeczy, które się działy, to seminarium astronomiczne czy radioastronomiczne, które zorganizowała, przyciągała fizyków również do swojego zespołu, ale przede wszystkim w 1956 roku powołała zespół, pracownię, powiedziałbym, radioastronomii, w której skład wchodził pan Henryk Iwaniszewski, astronom, pani profesor Gurgulewski, pan magister Gurgulewski i również pan magister inżynier Kazimierz Grzesiak. Zarówno pan Grzesiak, jak i pan Gurgulewski byli pracownikami Zakładu Fizyki Doświadczalnej. Profesor przyszedł na zaproszenie profesora Bościckiego, który przeniósł się z Poznania do Torunia. Potem opuścił Toruń również, ale w grupie właśnie fizyków doświadczalnych pracował. I pan Iwaniszewski, Henryk Iwaniszewski, astronom. To były te 3 osoby. Później do tego zespołu dołączył pan Jan Hanasz, astronom, oraz student na początku, a potem już absolwent fizyki, pan Zygmunt Turło. I to były pierwsze osoby, które rozpoczęły studia, jak zbudować radioteleskop w piwnicach, jaki ten radioteleskop powinien być i jak go wyposażyć w odpowiednią aparaturę. Duszą, jeśli chodzi o prace konstrukcyjne i budowę anteny radioteleskopu, był Henryk Iwaniszewski. I trzeba przyznać, że on również niejako zachęcił fizyków do współpracy. Po 2 latach obaj panowie, Gurgulewski i Grzesiak, przeprowadzili się do obserwatorium astronomicznego, a przynajmniej do zakładu w Toruniu. Pracowali bardzo intensywnie nad nowym radioteleskopem. I tutaj może jest parę rzeczy, które powiedziałem, taki harmonogram, kiedy co się zdarzyło, kto kiedy został zatrudniony. Istotne później są sprawy związane już z funkcjonowaniem tej grupy i dołączaniem nowych członków zespołu radioastronomicznego. To na pewno będzie teraz parę zdjęć, które są pokazane. Głównym projektantem i właściwie nadzorującym wykonanie pierwszego radioteleskopu RT1 był Henryk Iwaniszewski. A aparaturą odbiorczą zajmował się głównie profesor Gurgulewski i pan Grzesiak. Oczywiście przy udziale również pana Iwaniszewskiego. Zygmunt Turło również miał tutaj swój udział od 1958 roku. Antena to jest, budowa jej trwa 56-58 rok. Tu jest troszkę napisane, kto się tym zajmował, ale oczywiście antena była wykonana poza uniwersytetem. Zajmował się tym Zakład Naprawczy Urządzeń Melioracyjnych w Toruniu.
Także tam oni wykonali wszystkie elementy, te elementy były złożone i powstała duża antena o średnicy czy o rozmiarach 26 metrów na 12 z reflektorem parabolicznym i rzędem 2x8 dipoli półfalowych umieszczonych w ognisku tego reflektora. Ta konstrukcja miała dużą powierzchnię zbierającą. Chodziło o to, żeby zebrać jak najwięcej sygnału radiowego, ale dość słabą konstrukcję i w zasadzie pierwsze obserwacje, które zostały wykonane 6 lutego 1958 roku, nigdy nie zostały powtórzone. To był taki szczególny przypadek, kiedy była większa aktywność Słońca, bardzo duży wybuch na Słońcu i to zostało zarejestrowane. Potem nigdy nie udało się już powtórzyć na tym teleskopie tych obserwacji. Wiele powodów. To ja nie chcę w szczegółach opowiadać, co można było poprawić i w jaki sposób ten teleskop był trudny do wykorzystania. No faktem jest, że tutaj troszeczkę natura pomogła i w marcu to zdjęcie nie było pokazywane przez długi czas. Ja myślę, że też nie powinienem je pokazywać, bo to był wielki wstyd niejako dla obserwatorium, że coś takiego się zdarzyło. Na skutek oblodzenia, nadzwyczajnie silnego oblodzenia wiatru, ten radioteleskop niestety się załamał. Ale no, to nie było wyzwanie, któremu tamci panowie z którym sobie nie poradzili. W następnym roku teleskop był odnowiony, nowy, skonstruowany znacznie lepiej, mocniejszy i mógł pracować. Niemniej nie udało się przy jego pomocy powtórzyć obserwacji słonecznych, co było zasadniczym zadaniem dla tego radioteleskopu. Dużą zmianę w związku z tym wymyślono, to właśnie głównie Henryk Iwaniszewski również, skonstruował, zrobił szkice, rysunki i nadzorował wykonanie małej anteny 12-metrowej parabolicznego reflektora opracowanego w 2 osiach azymuty i wysokości, który miał tylko jeden dipol w ognisku, co oznaczało łatwość strojenia. I Gorgolewski z Grzesiakiem skonstruowali nowy typ odbiornika. Pan Grzesiak został wysłany przez profesor Iwanowską do Francji na miesięczny staż do Nancy, gdzie była stacja radioastronomiczna. Nauczył się i dowiedział się, jak budować odbiorniki radioastronomiczne. Zbudowano nowy odbiornik, całkowicie nowy, który nie był umocowany w jakiś sposób szczególnie wizerunkowy, porozkładane bloki różnych urządzeń na stole, tak żeby łatwa była obsługa i można było odpowiednio kontrolować te urządzenia. W każdym razie po połączeniu tego wszystkiego okazało się, że ten teleskop znakomicie nadaje się do obserwacji Słońca i po raz pierwszy zaobserwowano promieniowanie spokojnego Słońca, nie tylko w stanie aktywności czy wybuchu. Tu troszkę jest też napisane, kto tym się zajmował. Ten radioteleskop, tu trochę więcej informacji na temat radioteleskopu, ale na następnym jeszcze slajdzie parę wyników. W 1958 roku profesor Gorgolewski, dzięki staraniom profesor Iwanowskiej, czy magister Gorgolewski wtedy, otrzymał stypendium British Council, roczne, ponadroczne, 15-miesięczne do pobytu w Cambridge. No to najlepsze miejsce na świecie wtedy było, jeśli chodzi o badania radioastronomiczne. I to była wielka sprawa i wielka zmiana, przemiana metod i mentalności nawet, powiedziałbym, obserwatorów radioastronomicznych w Toruniu. Tutaj są, ja będę się starał szybciutko dokończyć, tylko nie wiem, czy już te czasy współcześniejsze, to będę mógł jeszcze powiedzieć tu wyniki. Ten radioteleskop był oczywiście pewną przymiarką. W ogóle zamysł był taki, żeby na rocznicę kopernikańską zaproponować jakąś dużą inwestycję. Astronomowie mieli swoje Centralne Obserwatorium Astronomiczne, CAM, Polska Akademia Nauk miała CAM na uwadze. Radioastronomowie wystąpili z propozycją utworzenia
Ośrodka Radioastronomii UMK PAN. Zostało to dość dobrze przyjęte zarówno na uniwersytecie, jak i w ministerstwie. Nie będę mówił tu o szczegółach. W każdym razie wręcz do tego stopnia, że ten projekt został zapisany w uchwale rządowej i zapisany w planach wydatków budżetowych rządu. Niestety po wizytach inżynierów naszych z Bibrochutu Gliwickiego, którzy się zajmowali konstrukcjami stalowymi, naszych astronomów w Holandii, w celu weryfikacji tego projektu i pomysłów budowy radioteleskopów okazało się, że niczego w Polsce takiego nie uda się zbudować, trzeba wszystko kupić. Koszt był tak horrendalny, że Polska Akademia Nauk wycofała się z projektu, a ministerstwo też uznało, że tego projektu nie może w takim stanie finansować. Natomiast co zostało? Zostały środki przeznaczone na budowę kubatury z przeznaczeniem na rozwój zakładu radioastronomii. Natomiast pomysły na przyszły instrument zostały oddalone i uznano, że to kiedyś może w przyszłości będzie możliwe. W międzyczasie Zygmunt miał tutaj bardzo dużo, Zygmunt Turło miał bardzo dużo inicjatywy i w porozumieniu z tymi inżynierami, o których mówiłem, z Bojakowski-Śledziewski, z Bibrochutu, przystąpił do prac nad mniejszą anteną 15-metrową po to, aby można było uzyskać jakieś doświadczenie przy konstrukcji i użytkowaniu takiego instrumentu. Został on zbudowany w dość krótkim czasie. Jego parametry tutaj są podane. Może warto tylko powiedzieć, że wzorowany na holenderskich radioteleskopach, także była zmniejszona miniatura jednego z 25-metrowych teleskopów holenderskich. Wyposażona, całe wyposażenie, aparatura została skonstruowana w zespole Zakładu Radioastronomii. Wielu astronomów, którzy byli szczególnie utalentowani w dziedzinie elektroniki i radiotechniki, pozwoliły na skonstruowanie odpowiedniej aparatury. Ja może jeszcze tylko to pokażę. To są przykładowe urządzenia, które były umieszczone w ognisku tego radioteleskopu, często budowane u nas, ale częściowo z podzespołów, które były pozyskiwane z innych krajów. Tak wygląda sterownia tego radioteleskopu. To wszystko, cała ta aparatura była wykonywana u nas, nic nie kupowane z tego, co tutaj jest, poza ewentualnie jakimiś przyrządami pomiarowymi. Na zakończenie tej części, bo to jest już za długo troszeczkę mówię, choć jest dużo do powiedzenia oczywiście w tej sprawie. Odwołuję się jeszcze do mojego wykładu 19 września, który tutaj był o historii radioastronomii. Mam nadzieję, że on jest gdzieś dostępny i dla tych, którzy są zainteresowani, jest to. To jest docelowy projekt i jest to osiągalne. Jest to docelowy projekt, który zamiast początkowych interferometrów, które były w zamyśle profesora Gorgolewskiego i profesor Iwanowski również, przeszliśmy do takiej koncepcji, że budujemy jeden duży radioteleskop, ale on wchodzi do sieci interferometrów wielkobazowych całej Europy i całego świata. Znacznie lepsze i sprawniejsze, jeśli chodzi o wykonanie i użytkowanie. Ten teleskop, to jest długa historia, ale może tylko warto powiedzieć tak, że został zaprojektowany przez inżyniera Bojakowskiego, którego tutaj widzimy, wykonany projekt przez Bibrochut, Biuro Projektowe Przemysłu Hutniczego w Gliwicach. Zespół napędowy był wykonany również w Gliwicach przez firmę prywatną. Była to inwestycja uniwersytecka, która finansowana była przez ministerstwo. Z fizyków, którzy się tutaj szczególnie zapisali pozytywnie, to może warto powiedzieć, że koordynatorem całego projektu z ramienia uniwersytetu był rektor Łęgowski. Także, że on nadzorował właściwie realizację tego projektu. Jeszcze drugi rektor, Andrzej Emeuszkowski, również miał duży wpływ, bo w pewnym momencie zabrakło funduszy na kończenie. Minister Głębocki
wsparł znacznym dofinansowaniem i to było możliwe, żeby ten teleskop skończyć. A profesor Jabłkowski przeznaczył sporą część funduszy uniwersyteckich ze swoich zasobów, czy zasobów uniwersytetu na dofinansowanie aparatury, co spowodowało, że Komitet Badań Naukowych dostarczył wtedy wielkiej sumy 10 miliardów złotych, bo to zresztą inaczej się mierzyło, za które można było dokupić znakomitą aparaturę do radioteleskopu. Ten radioteleskop jest w tej chwili częścią sieci, oczywiście pracuje indywidualnie i przynosi znakomite wyniki naukowe na poziomie nie europejskim, ale światowym. Jest częścią sieci europejskiej i światowej radioteleskopów, które połączone razem tworzą radioteleskop globalny o wielkiej średnicy i o bardzo dużych czułościach i rozdzielczościach. W związku z tym wyniki pozyskiwane z naszego teleskopu są wykorzystywane przez wielu uczonych z całego świata i dokładamy się w pewnym sensie do rozwoju nauki światowej również. I to ostatnie zdjęcie, które tylko dla przypomnienia, 70 rok, jak wyglądał zespół Instytutu Astronomii, w którym były zakłady i pani profesor Iwanowska w środku, profesor Grygoleski obok, tu jeszcze inne osoby, Jan Hanasz, profesor Grygoleski, pani Cecylia Iwaniszewska, obok profesor Woszczyk. Wiele z tych osób już nie jest wśród nas, ale oni tworzyli to, co dziś nazywamy Instytutem Astronomii. Przepraszam, że tak przełączałem i przyspieszałem, ale i tak na początku było 3 razy tyle slajdów o samej radioastronomii. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy Wy zwracacie uwagę na to, jak mówią astronomowie o wielkościach różnych. Mówi tak, 12 metrów, taki mały tam teleskop, tak? 12 metrów to jest ode mnie do tej ściany mniej więcej, także jakby tutaj tą czaszę wstawić, to by była prawie połowa tej sali. Oni tak zawsze mówią o tych odległościach, tam kilka lat świetnych, co to jest, prawda? Tutaj nie ma żadnego znaczenia. Miniaturka, 15 metrów radioteleskop, to miniaturka tego, co w Holandii. Oni żyją w innym świecie, tak? To dobrze, że te miliardy tu wybrzmiały na szczęście w starych pieniądzach co do kosztów. To tutaj możemy to wszystko jakoś zrozumieć. To co, wracamy, Józku, do fizyki. do fizyki, do przedtem współpracy fizyków z astronomami, w tym teraz troszeczkę w kontekście naukowym, bo tutaj tego jeszcze nie No wybrzmiało. bo przedtem mówiliśmy o Markowskim i tak dalej, tej współpracy w ramach takich technicznych zabiegów. Natomiast była też naukowa współpraca pod koniec. Pierwszy, to chciałem przykład dać takiej pracy, którą w roku 1972 roku ukazała się w Acta Physica Polonica i to był spektrometr z etalonem Fabry-Perota. I to był wykonany w zespole, którym kierował profesor Andrzej Bielski i w tej pracy brała też udział pani Siham Afif Kandela, to była stypendystka z Bagdadu, która otrzymała 2-letnie stypendium kopernikańskie. W Toruniu jeszcze był Jurek Wolnikowski i zbudowano instrument w 1972 roku, przez ponad 40 lat potem służył w zespole spektroskopii atomowej i potem w Zakładzie Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej do pomiarów kształtów linii widmowych. Było bardzo wiele prac na tym przyrządzie. To był unikatowy w skali światowej przyrząd tu wykonany. W tym udział również Zygmunt Turmo, podkreślone nazwisko, pracownik wówczas z astronomii. Inny przykład ważny to jest tutaj obecny wśród nas pan profesor Jacek Krełowski, który w roku 1968 wykonał pracę magisterską pod kierunkiem profesora Romana Stanisława Ingardena. Wówczas to był dyrektor naszego Instytutu Fizyki. Ingarden w tym czasie zajmował się, on się zajmował w ogóle fizyką statystyczną, ale stworzył tak zwaną termodynamikę informacyjną, w której wprowadził pojęcie temperatur wyższego rzędu. Między innymi Jacek Krełowski badał temperatury wyższych rzędów w odniesieniu do gwiazd. Jeżeli tak było inaczej, to możesz, Jacku, sprostować. Jeszcze była inna bardzo ważna współpraca, która trwała ponad 20 lat. Tu obecna pani doktor Cecylia Iwaniszewska i doktor Józefina Turło, wtedy była kierownikiem Zakładu Dydaktyki Fizyki. Współpraca dotyczyła metodyki i dydaktyki nauczania
fizyki w szkołach średnich i podstawowych właściwie też. Cezila Iwaniszewska i Józefina Turło brały udział aktywny w pracach Międzynarodowej Organizacji GIREP, to jest skrót od francuskiej nazwy Groupe Internationale de Recherche de la Physique, i były kilka kongresów tego GIREP-u się odbywało. Między innymi w roku 1991 w Toruniu odbyła się konferencja GIREP, w której brało udział bardzo wielu wybitnych fizyków. To była konferencja na temat Teaching about Reference Frames from Copernicus to Einstein, czyli o nauczaniu o układach odniesienia. I między innymi główny referat wówczas wygłosił profesor Trautmann z ogólnej teorii w tym zastosowaniu. W 1998 roku pani Cecylia brała udział na konferencji GIREP-u w Duisburgu i tam miała referat na temat praktyczne eksperymenty w nauczaniu astronomii i fizyki. Ale jeszcze był inny, jak gdyby z ostatnich lat. Bardzo ważna współpraca. Dotyczyła ona współpracy ludzi związanych z optycznym zegarem atomowym, który tu powstał w Krajowym Laboratorium FAMO, na samym dole tego budynku się mieści. I współpraca dotyczyła również astronomów, mianowicie był wykorzystany ten optyczny zegar jako wzorzec częstości dla radioteleskopu 32-metrowego, o którym profesor Andrzej Kus przed chwilą mówił, i do obserwacji w ramach tej sieci globalnej VLBI, czyli interferometrii na dużych bazach. Aby to było możliwe, to wykorzystano łącze światłowodowe o długości 15 km do transmisji sygnałów czasu ze stabilizacją częstości. Pierwsze wyniki były opublikowane w pracy w prestiżowym czasopiśmie, jakim jest Astronomy and Astrophysics w 2017 roku. I tu jest tytuł tej pracy: Fiber Optic Delivery of Time and Frequency of VLBI Station. Ta praca miała 21 autorów z kilku krajów. Z Polski, z Torunia był właśnie główny, z astronomii Marecki i Pazderski, natomiast wśród fizyków były Abrecki, Bober, Ciuryło, Agata Cygan, Daniel Lisak, Piotr Masłowski, Podmorzyński i Zawada, dyrektor ówczesnej Krajowego Laboratorium FAMO. Tak to jest, chciałem to donieść jako takie ostatnie osiągnięcie współpracy z astronomami. To ja jeszcze ci przerwę, ale tu mamy bieżącą współpracę. Piotr Masłowski, Andrzej Niedzielski, Bołtruk Kema i Michał Zawada. Kogo tam jeszcze? Hubert Jóźwiak też robi obliczenia, o ile dobrze pamiętam, ważne dla atmosfery planet. Także tutaj tej bieżącej współpracy mamy troszkę. W roku 1995 odbyła się sesja naukowa z okazji 90. rocznicy urodzin pani profesor Iwanowskiej. Tej sesji przewodniczył ówczesny rektor, fizyk, profesor Andrzej Jamiełkowski. Były dwa bardzo ważne referaty, które Bogdan Paczyński, notabene doktor honoris causa UMK, który pracował w Princeton w Stanach Zjednoczonych, i Aleksander Wolszczak, również nasz dawny tutaj profesor, wówczas już w Penn State University. Było w postępach astronomii sprawozdanie z tej sesji. Na okładce było zdjęcie profesora Iwanowskiej. Natomiast w roku 1998, to było 100 lat od urodzenia profesora Jabłońskiego, twórcy toruńskiej fizyki. I wtedy odbyła się w tej sali właśnie, odbywała się konferencja, ogólnopolska sesja naukowa o tytule Fizyka u progu trzeciego tysiąclecia. Duże sprawozdanie z tej konferencji zamieściła pani profesor Katarzyna Hałasińska-Macuchow, wówczas rektor Uniwersytetu Warszawskiego. W postępach fizyki można to znaleźć i pani Kasia Hałasińska zanotowała, że wśród gości honorowych obecnie byli córka profesora Jabłońskiego, pani profesor Danuta Frąckowiak, o której już była mowa, jako pracownicy astronomii kiedyś, i byli też doktorzy honoris causa, czyli profesor Ingarden i profesor Iwanowska. W ramach tej sesji była specjalna sekcja poświęcona astrofizyce. Przewodniczyła właśnie profesor Wilhelmina Iwanowska i tam były wygłoszone dwa referaty astrofizyków. Jeden to Aleksander Wolszczak, tytuł referatu Pulsary jako kosmiczne laboratoria fizyki
grawitacji, natomiast profesor Józef Smak z Warszawy referat pod tytułem Astrofizyka polska u progu trzeciego tysiąclecia. I wreszcie na koniec wspomnę o wykładach imienia Aleksandra Jabłońskiego, które się odbywają co roku przy okazji kolejnych rocznic urodzin. No i tu są wymienione te referaty, które dotyczyły astronomii. Józef Smak, Wolszczan, Marek Demiański, ksiądz profesor Michał Heller, profesor Andrzej Udarski, Andrzej Królak o falach grawitacyjnych jako nowym oknie we wszechświecie i pani profesor Bożena Jadwiga Czerny, co kwazary mówią nam o ciemnej energii. Józku, dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, jeszcze jedno pytanie, może takie nie podsumowujące, ale wróćmy jednak do Wilhelminy Iwanowskiej, tak? Naszej głównej bohaterki. Mówiliśmy o jej początkach, o tutaj jaką była naukowczynią, jaką była nauczycielką. A Andrzeju, gdybyś, bo jeszcze był taki okres popularyzatorski, organizacyjny, część już o tym słyszeliśmy, takie powiedzmy końcowe lata, może nie przed emeryturą, ale ta jej działalność, której też jest znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kilka słów, Andrzej. Tak. Proszę Państwa, mamy mało czasu, żeby nawet w podsumowaniu uzupełnić pełnię działalności profesor Iwanowskiej. Tym niemniej do niektórych rzeczy warto wrócić, choćby na samo zakończenie. Tak, pewna sytuacja analogiczna była po wojnie. W okresie międzywojnia profesor Dziewulski wprowadzał astrofizykę do uniwersytetów polskich, do polskiej astronomii. Po wojnie w latach 50. profesor Iwanowska wprowadzała radioastronomię. Znowu nowoczesny dział astronomii do i uniwersytetów, i do astronomii polskiej. Poza tym profesor Iwanowska była ogromnie zaangażowana w realizację jeszcze jednego projektu. Projekt ten narodził się w okresie przedwojennym, krótko przed II wojną światową. Autorem był znowu profesor Dziewulski. To było budowanie Centralnego Obserwatorium Astronomicznego w Polsce. Wówczas wiele krajów podejmowało takie inicjatywy budowy swoich własnych centralnych obserwatoriów. Ta sytuacja zaczęła być realizowana dopiero po wojnie, w latach 50. Profesor Iwanowska zaangażowała się w ten proces z ogromnym wysiłkiem i efektem tego niestety nie udało się stworzyć Centralnego Obserwatorium Astronomicznego z różnych, nawet obiektywnych przyczyn. Pogoda nie pozwalała na realizację obserwacji przy astroklimacie, jaki posiadamy w Polsce i w wielu krajach. Jest tylko kilka miejsc na świecie delegowanych do takich obserwacji, ale na pewno nie Europa, nie Polska. Ale co pozostało z tej działalności? Przede wszystkim jedna rzecz, jeden element. Pierwszy teleskop, który miał stanowić zalążek Centralnego Obserwatorium Astronomicznego w Polsce, to był 60 i 90 centymetrowy Schmidt Cassegrain, który wylądował w Toruniu. Miał tu poczekać na realizację Centralnego Obserwatorium. To się nie stało, ale profesor Iwanowska ogromnie zaangażowana w prowadzenie obserwacji, podstawowa jej filozofia, którą nieraz wyrażała, było własne materiały zdobywane własnymi siłami i najlepiej przy pomocy własnych instrumentów, to jest podstawa prowadzenia badań naukowych. Wówczas brak tych materiałów powszechnie uzasadniał takie stanowisko. Teraz sytuacja uległa zmianie i to dosyć radykalnej, ale wówczas każda praca, i to było charakterystyczne również dla pewnego klimatu, który panował w obserwatorium toruńskim, bardzo zdecydowanie, bardzo silną dyscypliną pilnowała prowadzenia regularnie obserwacji i dyżurów astronomicznych. Charakterystyczna cecha tego naszego ośrodka. Poza tym profesor Iwanowska była zaangażowana ogromnie jeszcze w popularyzację i postaci Kopernika Głównego i popularyzację polskiej astronomii. Zaangażowanie tak ogromne, że przemierzyła kontynent amerykański kilkakrotnie ze swoimi odczytami na temat Kopernika, popularyzacją postaci, popularyzacją idei. Udało jej się coś niezwykłego. Zorganizować nadzwyczajny kopernikowski kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej właśnie w Polsce, w kilku ośrodkach polskich, między innymi w Toruniu. Przejęła też rolę przewodniczącego na początku i wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W latach
1973-78 została w wyniku tej swojej aktywności już na forum międzynarodowym uznana i otrzymała doktoraty honorowe 3 uniwersytetów, pomijając nasz uniwersytet UMK, również Uniwersytetu w Winnipeg, w Kanadzie i w Anglii. To na pewno nie podsumowuje wszystkich jej wysiłków, ten bardzo skrócony, ale pokazuje, że aż do końca, aż do ostatnich chwil swojego życia bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu ośrodka astronomicznego. Do 1976 roku kierowała tym ośrodkiem osobiście, a potem cały czas była obecna i aktywna w tym działaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Andrzeju. No, wydaje mi się, że w tym momencie powinien skończyć tą część ustawionych pytań częściowo, tak, znanych tutaj. Jeszcze jest szansa, wydaje mi się, że mamy tutaj tak znakomite osoby, że może warto, żeby ktoś z sali, jeżeli chce, coś dopytał, jeżeli nie, to niekoniecznie. Czy są jakieś pytania? To jest nasze kolokwium czwartkowe. Jedna rzecz, która w międzyczasie była, to pierwsze kolokwia czwartkowe były kolokwiami, z tego co widziałem, astronomiczno-fizycznymi, nie były tylko fizycznymi, tak, Józku? No właśnie, także tutaj te związki są od początku, musimy o tym pamiętać. Do tej pory mamy to kolokwium w każdy czwartek, przenieśliśmy je na wcześniejszą godzinę jakiś czas temu z przyczyn zmiany trybu życia. Proszę Państwa, ja chciałem bardzo, bardzo podziękować wszystkim Państwu i przede wszystkim naszym uczestnikom. Brawa, podziękujmy brawami. Jako takie małe podsumowanie, ale to bardzo krótkie, bo tak się zastanawiam, jak to podsumować. Brawa są jak na miejscu, jak najbardziej. W amerykańskim stylu, takim patetycznym. Na każdym końcu amerykańskiego filmu zawsze ktoś wstaje i wali taką przemowę tam o przyszłości. Czy w ogóle ja sobie napisałem 3 zdania, ale to nie są aż tak bardzo patetyczne jak na amerykańskim filmie, ale w tym stylu. Proszę Państwa, tam to widać po tej dzisiejszej debacie, ale nie tylko, że tam, gdzie jesteśmy tutaj teraz, po tych 80 latach, to się znikąd nie wzięło. Samo się nie zbudowało. Nikt nam tego nie dał, żaden rząd nam nie mówił, a wy teraz tu w tym momencie będziecie budowali astronomię, wręcz przeciwnie, wszystko trzeba było wyrywać, tak? Czyli za tymi naszymi ośrodkami, infrastrukturą, dokonaniami to stoją ludzie, tak? Ludzie, którzy swoje życie poświęcili tutaj budowie i rozwojowi tego, z czego no, młode pokolenie i ja też jeszcze w miarę młode pokolenie czerpiemy pełnymi garściami, tak? No i już nie musimy wielu rzeczy wybrać, cały czas walczymy, ale jednak mamy te podstawy, tak? Czyli tutaj jeszcze raz podkreślę, bo tutaj ta współpraca przewijała się wielokrotnie, tworzymy pewną wspólnotę i tylko ciężka praca, tak? Dbanie o tych studentów, dbanie o siebie i o nas, o tą doskonałość naukową, akademicką, to nie są puste słowa, tak? To jest to, czym żyjemy, to tworzy to, na czym jesteśmy, tak? I jedna ważna rzecz, ja tu oczywiście mówię i to będzie zaprzeczeniem tego, co powiem za chwilę, tak? Nie słowa, ale czyny tutaj mają znaczenie i to widzieliśmy, te wszystkie dokonania, jakie były, to mamy te konkrety, z których teraz korzystamy. No miało być patetycznie, wyszło, nie? Na koniec, ale dziękuję jeszcze raz wszystkim za uczestnictwo i jeszcze raz podziękujmy naszym prelegentom.